Pray for the Gods. Gra wydana 14 grudnia 2021 przez producenta No Matter Studios. Grę można kupić na Steam za 138,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 9 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra mocno inspirowana Shadow of the Colossus wyszła dobrze? Czy starcia z bossami stanowiły jakiekolwiek wyzwanie? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą poznałem jeszcze za czasów Early Access na Steam i którą ograłem po latach. Przyznam, że była to naprawdę ciężka podróż i to nie tylko przez poziom trudności, ale i frustracje i nerwy. Opowiedzmy sobie jednak na początek coś o tej grze. Pray for the Gods to gra, w której wcielamy się w bohaterkę bez imienia. Budzimy się na tajemniczej wyspie, gdzie pogoda nas nie rozpiesza, bo trwa zima. Należy nadmienić, że wieczna zima. Naszym zadaniem było dostanie się tu, by spróbować dowiedzieć się, dlaczego właściwie ona nie chce się skończyć. Po krótkiej przechadzce napotykamy ogromnego potwora, który jak się okazuje jest bogiem. Jednym z kilku. Kilku naprawdę potężnych i trudnych bogów. A żeby ich pokonać, należy wspinać się po nich, znaleźć kilka punktów, dostać się do nich i uderzyć w nie kilkukrotnie jak w dzwony. Gdy nam się to uda, to Bóg zostaje pokonany i zamienia się bodajże w kamień. Zatem plan jest prosty, prawda? Wspiąć się, znaleźć punkty, uderzać w nie i Bóg umiera. No, należy nadmienić, że raczej nie ułatwią nam tego zadania, bo będą się wierzgać, czasem ręką będą próbowali nas zrzucić, albo cierpliwie poczekają, aż po prostu ich zabijemy. Bo bywało i tak. Gra ma również system przetrwania, bo musimy spać, musimy jeść i czasem się rozgrzać, więc warto dbać o potrzeby naszej postaci. A pomogą nam w tym narzędzia, ogniska rozsiane po świecie, czy krzaki z jagodami. Jednakże w czasie eksploracji możemy natrafić na pomniejszych wrogów, jak łuczników, wojowników czy zjawy, więc niebezpieczeństwo tak naprawdę czyha praktycznie na każdym kroku. Więc warto mieć przy sobie topór albo miecz, by się bronić. Prócz standardowych broni mamy też narzędzia, jak taki spadochron, który pozwala nam powoli opadać, czy specjalny hak, który możemy wystrzeliwać i może nam pomóc we wspinaczce w różne miejsca, czy po samych bogach. Przyznam, że zwiedzanie tego świata było dla mnie dość nudne. Jakby góry, parę jaskiń, pełno śniegu. Może nie jestem fanem tego typu rejonów czy klimatu, ale nie czerpałem większej przyjemności ze zwiedzania tej wyspy. Była dla mnie trochę pusta i mało ciekawa. Przeciwnicy mnie momentami irytowali, bo system walki jest dość prosty, co nie jest dla mnie niczym złym. Ale uporczywe było dla mnie, gdy podczas walki niszczyła mi się broń, a nie są one jakoś szczególnie wytrzymałe. Przez to warto było mieć kilka na zapas. Dodatkowo pojawiali się czasem znikąd. Jak oberwałem, to musiałem zużywać miksturki, które raczej są na wagę złota, a wolałem je oszczędzać na bossów. Jeśli chodzi o same walki z bogami, bo muszę przyznać, że przedostatni boss napsuł mi krwi, a po ostatnim cieszyłem się, że mam to za sobą. Nie jest to gra zła, ale bywała frustrująca i jeden boss potrafił mi zająć trochę czasu, a ja nie jestem fanem, by walczyć z jednym potworem z 20-30 minut. Dodatkowo momentami błędy nie ułatwiały mi pracy, bo takowe się zdarzały. Na przykład jak używałem tego haka, by gdzieś się wspiąć czy zbliżyć do bossa i na drodze stanęła mi jakaś kurka, sopel lodu albo coś takiego, to mi się postać bugowała. Czasami również jak wchodziłem po górach i wystawał kamień, mały kamień, to moja postać również jakby się blokowała. Na początku naprawdę jarałem się walkami z kolejnymi bossami, bo podobało mi się to, ale wraz z kolejnymi stawało się to nudne. Nie dlatego, że walki były przewidywalne, nie o to chodzi, bo każdy boss miał swoją mechanikę i sposób działania. Problemem było dla mnie to, że drogi do nich nie dawały mi większej frajdy. Po prostu zabiłem jednego, to idę zabić drugiego i trzeciego. Nie ma tu dla mnie większej historii czy czegoś, co by mnie wciągnęło. Też nadmienię to, co wspomniało parę osób u mnie na streamie i co wyczytałem na kilku stronach. Ta gra to rzekomo kopia czy plagiat bardzo popularnej i znanej gry, czyli Shadow of the Colossus. I powiem tak, nie grałem, więc nie wiem, ale wystarczy obejrzeć gameplaye z tej gry, by móc stwierdzić, że inspiracje poszły mocno lub za mocno. Staram się jednak ocenić ten tytuł jako osobną grę, ale nie mogę ukryć, że jest to Shadow of the Colossus, tylko od innych twórców. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie.
Miewałem problemy z FPS-ami. Czasem mi spadały, ale dało się to przeżyć. Miewałem niestety też bugi, to już nieco utrudniało mi granie albo powodowało frustrację. Zwłaszcza sztuczna inteligencja, bo jak byłem na jednym z bogów, to ten zaczął obracać się za każdym razem w momencie, gdy strzelałem hakiem w jego rękę, by się na niego dostać. Natomiast gdy byłem na jakimś stabilnym miejscu, jak coś na wzór kamiennego pasa, to się nie ruszał. Cierpliwie czekał, aż skoczę i strzelę hakiem. I akurat wtedy zaczynał się obracać, przez co często spadałem. Audio. Podczas walk z bossami słyszymy dość dynamiczną muzykę, choć przyznam, że mało co pamiętam jeśli chodzi o audio. Gameplay. Grało mi się dobrze, ale tylko na początku. Tak po czwartym, piątym bossie mi się odechciewało. Zwiedzanie też mało ciekawe, więc głównie chodziłem od jednego boga do drugiego. Grafika. Podobał mi się model głównej bohaterki i bogów, muszę przyznać. Zostali wykonani całkiem nieźle. Otoczenie było dla mnie dość skromne, raczej nie miałem czego podziwiać. Podsumowując, Pray for the Gods to tytuł dla mnie średni, którego raczej już nie ogram. Raz go ukończyłem, nieraz miałem ochotę sobie odpuścić, traciłem cierpliwość, ale dałem radę. Nie jest to tytuł tragiczny, bo myślę, że można się tu dobrze bawić, ale nie miał on dla mnie żadnej większej historii, czegoś więcej niż chodzenia od punktu A do B do C. Naszym celem jest pokonanie bogów i wówczas ma się skończyć ta wieczna zima, ale jest to dla mnie raczej mało zachęcająca historia. Jest to raczej tytuł, który zapomnę, że przeszedłem. Polecam go sobie ogarnąć raczej na przecenach i zalecam przygotować się na ciężkie walki, szukanie jedzenia i potrzebnych materiałów na broń, wieczną zimę i przede wszystkim na niebezpiecznych bogów. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!